To urządzenie nazywane jest ładowarką, ale tak naprawdę prawdziwa ładowarka zamontowana jest w samochodzie. Tym urządzeniem przekazujemy energię elektryczną do samochodu. Przekazujemy ją taką, jaka jest u nas w gnieździe elektrycznym. 1:1. By pozostać przy powszechnie uznanym nazewnictwie, będę o tym urządzeniu mówił ładowarka samochodowa. Komunikuje się ona z naszym autem, by włączyć i wyłączyć zasilanie. Ta konkretna, którą chcę Wam dziś pokazać, ma możliwość również ograniczenia mocy, z jaką samochód jest ładowany. Czy jest zatem sens kupować w salonach bardzo drogie ładowarki, które dostarczą identyczny prąd do auta? Posiadacze samochód elektrycznych chcą móc ładować samochód w miejscach, gdzie jest dostęp do prądu, podczas wizyty u teściów, kuzynów, na polu namiotowym, podczas wakacji. Niestety nigdy nie wiemy, jakie gniazdo elektryczne zastaniemy na miejscu, a co ważniejsze, w każdym miejscu może być ono inne. Ładowarka Noe Fevo ma wymienne końcówki, dzięki czemu podłączymy ją do wszystkich dostępnych gniazd. Zawsze możemy wykorzystać maksymalną moc, jakim dysponuje dane gniazdo elektryczne, ale też możemy ograniczyć pobór energii, tak by nie przeciążyć sieci energetycznej w obiekcie. Ładowarka jest trójfazowa, co umożliwia ładowanie z mocą aż do 22 kW, a prądem do 32 A. Zawsze możemy ją zasilić z gniazda jednofazowego. Wtedy maksymalna moc ładowania to 7200 W, 16 A. Jest kompatybilna ze wszystkimi samochodami elektrycznymi i hybrydami typu plug-in z wtyczkami typu 2 i CCS2. Oczywiście ma zintegrowane urządzenie różnicowo-prądowe typu B i posiada certyfikat CE. Wyświetlacz pokazuje temperaturę ładowarki, co jest istotne przy dużych mocach, z jakimi możemy ładować nią samochód. Widzimy też ustawiony przez nas maksymalny prąd oraz napięcie w sieci zasilającej. Dzięki temu wiemy, jak bardzo obciążyliśmy sieć energetyczną w domu. U dołu wyświetla się aktualnie pobierany prąd i moc, z jaką ładowany jest nasz samochód. A z prawej strony, ile energii zostało pobrane, byśmy wiedzieli, ile musimy zwrócić gospodarzom za prąd. Poniżej czas trwania ładowania samochodu. Mamy ładowanie, czas ładowania 7 godzin do pełna, przy tej najmniejszej mocy, jaką ustawiłem w ładowarce. W czasie pracy niechcący nie możemy zwiększyć większej mocy, także to jest bezpieczne, że ustawiając moc ładowania nikt nie podejdzie i nie spowoduje, że z jakiegoś tam powodu wyrzuci nam zabezpieczenia tutaj domowe. Dobrze, ja w tym momencie przełączę się na 230 V, wyłączyłem ładowarkę, odpinam ją. Zobaczymy, jak ona działa z jednej fazy. Kolor zielony mrugał, teraz się pali na zielono i jest ładowanie z mocą 8 A. Zobaczmy w samochodzie, czy tempo ładowania uległo jakiejś zmianie drastycznej. 6 godzin 55 minut zostało jeszcze ładowania samochodu. Po wyłączeniu ładowania i wyjęciu wtyczki z samochodu mogę zwiększyć moc ładowania. W przypadku jednej fazy tylko do 15 A. Ustawmy sobie 15 A. Jest ustawione. Czas ładowania 4 godziny 25 minut. Widzicie? Czyli mimo jednej fazy szybkość ładowania uległa zwiększeniu, ponieważ korzystam z pełnej mocy 15 A z tego pojedynczego gniazda. Tak jak mówiłem, jeżeli macie inny rodzaj gniazd, to jest 16-amperowe, 400V, 400 V 32 A. Kupując, zauważcie, czy jest to w komplecie. I tutaj kolor niebieski świadczy, że to jest 230 V. Takie gniazdo mocowe, dużej mocy. Mamy napisaną moc 32 A. Jednofazowe. No i oczywiście to gniazdo maksymalnie 15 A
ponieważ te gniazdka zwykłe są do 15 A. Wszystko jest w takim opakowaniu, także możecie sobie to do samochodu wrzucić i zawsze mieć pod ręką. Dzięki temu, gdziekolwiek nie przyjedziecie, bez problemu jesteście w stanie naładować swój samochód. Po pierwsze, dzięki temu, że macie różnego rodzaju gniazda elektryczne, a po drugie, dlatego, że dysponujecie też odpowiednią mocą, regulacją mocy. Także nawet gdyby się okazało, że instalacja elektryczna jest za słaba w danym miejscu, to Wy po prostu możecie sobie ograniczyć moc tutaj tym przełącznikiem. W czasie ładowania jest zablokowany. Ładowarkę i wszystkie przewody możemy przechowywać w niedużych rozmiarów torbie. Dzięki temu możemy wozić ją zawsze w samochodzie i wszędzie, gdzie nam pozwolą, bez względu na zastane gniazdko elektryczne i dostępną moc, możemy ładować samochód. Dzięki licznikowi pobranej energii nie będziemy mieć problemu z rozliczeniem się za pobrany prąd. Ładowarkę kupujemy przez internet. Dostajemy ją z Niemiec. Producent udziela nam 2-letniej gwarancji.